Dzień dobry. Dziś zrobimy unboxing tego przedmiotu, który ma 27 lat. A co to jest? Są to dwa filmy, Terminator i Terminator 2 Dzień Sądu, na VHS-ie. Tak, te dwa filmy nie są zapisane na płytach, ale na taśmach w systemie, który czas swojej świetności miał w latach 80. i 90. ubiegłego wieku. Nazwa VHS to skrót od Video Home System, co można przetłumaczyć na system kina domowego. Dziś kino domowe kojarzy nam się z cyfrowością, DVD, a właściwie już Blu-ray. VHS był systemem analogowym i poprzedzał DVD, od którego właściwie zaczęła się era cyfrowego kina domowego. System VHS był wprowadzony jeszcze w latach 70. XX wieku, ale największą popularnością cieszył się w latach 80. i 90. Myślę, że niektórzy jeszcze pamiętają pirackie kasety z filmami, które można było nabywać na bazarach. Te kasety na pewno są oryginalne. Całość została wydana przez Polygram Video w 1992 roku tylko w Wielkiej Brytanii. Film nie ma więc polskiego lektora. Jest to edycja limitowana w specjalnym metalowym pudełku. Moje pudełko, muszę powiedzieć, że jest zachowane w bardzo dobrym stanie. Jest trochę takich małych wgnieceń i troszeczkę jest przetarty gdzieniegdzie metal, ale jak patrząc na inne wydania na aukcjach internetowych, to trzeba przyznać, że jest to taka bolączka tego pudełka. No ale ma już tyle lat, ile ma. Na przodzie mamy wielki napis Schwarzenegger i T2. Jak widać, wydanie było mocno zintegrowane z ówczesną premierą Terminatora 2 Camerona. Natomiast w środku znajdują się dwa filmy. Pierwsza część z 1984 roku i druga część z 1991 roku. Dodatkowo mamy film z planu Terminatora 2, tak zwany Making of, oraz niewielką książeczkę, w której są informacje na temat produkcji Terminatora 2. Z tyłu pudełka jest informacja na temat wydania i oznaczenie VHS PAL, co mówi nam, że jest to europejskie wydanie i taśmy będzie można obejrzeć na europejskich odtwarzaczach VHS. To co? Zaglądamy do środka? Także zobaczmy. Otwieram. Pierwsze, co nas wita, spójrzcie. Jest to taka plastikowa osłona z wytłoczonym znakiem T2. Pierwsze, co mamy, to książeczkę z informacjami na temat produkcji filmu, ale tylko Terminator 2. W środku są naprawdę wysokiej jakości zdjęcia, informacje produkcyjne i słynne zdjęcie oryginalnej okładki filmu. Klasyka. Tu mamy Arnolda jako Terminatora i krótki opis filmu. Podkreślone zostało, że Schwarzenegger znowu gra słynnego cyborga T-800, ale tym razem jest on dobry. Kolejna strona i tutaj mamy mniej znane zdjęcie Arnolda. Zobaczcie, jest napisane, że Terminator 2 był nieunikniony dla aktora. Kolejna strona to zdjęcia i opis Lindy Hamilton, która wcieliła się w Sarę Connor. Kolejne strony to klasyczne już fotosy reklamowe filmu Terminator 2, piękny endoszkielet T-800 i T-800 w skórze grany przez Arnolda Schwarzeneggera. Następnie mamy opis kolejnych bohaterów, Johna Connora, w którego wcielił się 13-letni Edward Furlong, oraz nowego Terminatora T-1000, którego zagrał Robert Patrick. Jest napisane, że Edward dostał od Camerona kamerę, którą miał nakręcić amatorski remake filmu Obcy decydujące starcie. Ciekawe, czy film powstał i można jakąś kopię gdzieś znaleźć. Dalej mamy opis efektów specjalnych filmu i trochę fotosów. Budżet $12 milionów na same efekty w filmie na tamte czasy był czymś imponującym. Na końcu jest opis sylwetki reżysera Jamesa Camerona. Dowiadujemy się z tekstu, że Cameron przed tworzeniem filmów pracował jako kierowca ciężarówki. Przy filmie Terminator 2 pracowało ponad 1000 ludzi przez ponad 12 miesięcy. Pięknie. Dalej jest reklama gry Terminator 2 na Nintendo. No i tutaj już mamy same kasety, część pierwsza, część druga. One są obydwie w kartonikowych opakowaniach. Okładka jest kartonikowa. Tak wygląda sama taśma, to jest druga część oraz część pierwsza.
No ja cieszę się, że naprawdę udało mi się w bardzo dobrym stanie zdobyć te egzemplarze i muszę powiedzieć, że taśmy naprawdę nie są zniszczone. To co? Oglądamy? Możemy, bo tak się składa, że mam tutaj odtwarzacz VHS. Zobaczmy, jak wyglądają filmy nagrane na taśmach sprzed prawie 30 lat. No i co? Poczujmy się jak w ubiegłym stuleciu. To wyjmuję kasetę. Tak wygląda stary dobry VHS. Odpalamy. No i wkładamy kasetę. Taśma musi się owinąć na głowicy, specjalny mechanizm, zanim będziemy mogli włączyć play. Zobaczcie jaka jakość, jak wygląda czerń. Chociaż właściwie można tutaj powiedzieć, że czerni nie mamy. Ostrość jest umowna, krawędzie są rozmyte. Ale pamiętajcie, że taśma ma jakieś 27 lat i pewnie była sporo odtwarzana, co też się degraduje. To nie jest nośnik cyfrowy i z każdym obejrzeniem filmu taśma się zużywa. Filmy nagrane są w proporcji 4:3, zarówno część pierwsza, jak i druga. Nie jest to format panoramiczny, do którego jesteśmy przyzwyczajeni dzisiaj. W latach 80. i 90. popularnością cieszył się właśnie taki obraz. Taki format był popularny w latach 80., oczywiście na kasetach VHS. Kinowa wersja zarówno Terminatora 1, jak i Terminatora 2 wygląda zupełnie inaczej. Coś pięknego, zobaczcie jak to wygląda, no ale właśnie tak wyglądało kino domowe w latach 90. Myślę, że niektórzy oglądając ten obraz poczują jakiś sentyment. Faktycznie wielu wychowało się na takim właśnie obrazie filmowym. No cóż, dzisiaj wygląda kino domowe zupełnie inaczej. Na kasecie z drugą częścią Terminatora mamy trochę reklam, które poprzedzają film. Na końcu mamy making of, czyli film z planu. Zobaczcie jak wygląda. To była taka ciekawostka. W tamtych czasach nie było czegoś takiego jak dodatki na płytach, no bo nie było płyt, ale też internet nie zawierał tyle treści. To były naprawdę materiały nie do zdobycia. No i można powiedzieć, że w tamtych latach dla kolekcjonerów takie wydanie było naprawdę łakomym kąskiem. Cieszę się, że udało mi się zdobyć tak dobrze zachowane wydanie specjalne, limitowane tych dwóch filmów na taśmach VHS. Zobaczcie, samo pudełko naprawdę świetnie się prezentuje. No, na pewno nie będzie ono pasować do płyt DVD czy Blu-ray, ale myślę, że na półce każdego fana Terminatora powinno ono się znaleźć. Mi będzie przypominać, że technologia się zmienia, ale serce pozostaje wierne. Wierne filmom, które nas wychowały oraz filmom, które wywołały w nas prawdziwe emocje.